Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu postać Wandy Wasilewskiej, która stała się symbolem narodzin komunistycznej Polski. Dowiecie się, jak doszło do tego, że z Polki i socjalistki stała się Sowietką i zażartą komunistką. Dowiecie się również, jak wyglądało jej bogate życie uczuciowe. To historia pełna politycznych zwrotów i głębokich namiętności. Warto ją poznać. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Żadna z postaci polskiej historii nie symbolizuje tak bardzo narodzin komunistycznej Polski jak Wanda Wasilewska. Jej droga życiowa jest jednak jakimś paradoksem. Zanim została zapiekłą komunistką, była dziewczyną z mieszczańskiej rodziny o głęboko patriotycznych tradycjach, której ojciec był bliskim kolegą Józefa Piłsudskiego, ideowego antykomunisty. Ten ostatni został zresztą jej ojcem chrzestnym. I to jest właśnie ten paradoks w życiorysie Wandy Wasilewskiej. Spróbujmy więc zagłębić się w tym życiorysie i poszukać odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że wykonała ona taką woltę w swoim życiu. Wanda Wasilewska urodziła się w 1905 roku w Krakowie, w rodzinie działacza Polskiej Partii Socjalistycznej Leona Wasilewskiego. Jej ojcem chrzestnym, jak już wspomniałem, został Józef Piłsudski. Ponieważ rodzice Wasilewskiej byli mocno zaangażowani w działalność partyjną, w czasie I wojny światowej wraz z siostrami znalazła się pod kuratelą kuzynów. To doświadczenie mocno wpłynęło na kształtowanie się jej osobowości. W 1918 roku Wasilewska powróciła do rodziców i rozpoczęła naukę w gimnazjum. Była świadkiem odradzania się polskiej państwowości. Obserwowała to przez pryzmat działań swojego ojca, który został wówczas ministrem spraw zagranicznych. Po maturze rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym uzyskała również później stopień doktora. Na studiach wstąpiła do sekcji akademickiej Polskiej Partii Socjalistycznej i działała w Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych. Wtedy też poznała Romana Szymańskiego, studenta matematyki, w którym zakochała się i wzięła z nim ślub w kościele mariackim. 2 lata później przyszła na świat ich córka Ewa. Wasilewską znacznie bardziej od życia rodzinnego pociągała jednak praca polityczna i społeczna. Brała udział w strajkach i demonstracjach organizowanych przez PPS. Sporo publikowała, między innymi w takich tytułach jak Płomyk, Naprzód, Dziennik Popularny, Oblicze Dnia i PPS-owski Robotnik. Organizowała również piesze wycieczki, spływy kajakowe i pikniki. Ten sielankowy okres jej życia zakończył się w 1931 roku, gdy jej mąż zmarł na tyfus. Ale wkrótce po jego śmierci w życiu Wasilewskiej pojawił się nowy mężczyzna, Marian Bogatko, działacz PPS i murarz z zawodu, mocno odstający od niej intelektualnie. Mając nad nim taką przewagę, Wasilewska szybko go zdominowała. Ich związek był jednak nasączony jakimś fetyszem męskiej doskonałości. Wasilewska widziała w Bogatce ideał męskiej urody. Ale Polska lat 30. była krajem głęboko pogrążonym w kryzysie gospodarczym, co sprzyjało radykalizacji
postaw. Radykalizowała się również Wasilewska, zwłaszcza gdy oboje z Bogatką stracili pracę i przenieśli się do Warszawy. Tam, dzięki protekcji swojego ojca, znalazła zatrudnienie w zarządzie głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dorabiała też pisząc swoje kolejne książki. Tyle tylko, że jej mąż był nadal bezrobotnym i pozostawał na jej utrzymaniu. Politycznie Wasilewska oddaliła się wówczas od socjalistów i coraz bliżej było jej do komunistów. W lutym 1936 roku opublikowała w Płomyku artykuł chwalący Związek Sowiecki, co wywołało polityczny skandal. Po nim przyszły kolejne skandale. W maju 1936 roku zorganizowała Kongres Kultury w Lwowie, który przerodził się w brutalną krytykę sanacyjnych rządów. W rezultacie tego utraciła posadę w Związku Nauczycielstwa Polskiego i o mały włos nie została aresztowana za zorganizowanie antyrządowej manifestacji. Kilka miesięcy przed wybuchem wojny podjęła starania, aby wyjechać do Związku Sowieckiego, ale nie uzyskała na to zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Musiała więc pozostać w kraju. Nowy rozdział w życiu Wandy Wasilewskiej zaczął się we wrześniu 1939 roku, gdy hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, a potem dołączył do nich Związek Sowiecki. Wasilewska wyjechała wówczas z Warszawy do zajętego już przez Sowietów Lwowa. Tam przyjęła sowieckie obywatelstwo. Wstąpiła również do Związku Pisarzy Sowieckich i zaczęła publikować w Czerwonym Sztandarze, polskojęzycznej gadzinówce wydawanej przez Sowietów. Zmieniła się wtedy całkowicie. Porzuciła swoje mieszczańskie przyzwyczajenia i nabrała sznytu komunistycznej rewolucjonistki. Można było odnieść wrażenie, że wreszcie znalazła swoje miejsce w życiu. Docenili to Sowieci, obsypując ją kolejnymi nagrodami. Jedną z nich było zaproszenie od samego Stalina. W styczniu 1940 roku Wasilewska spotkała się z nim na Kremlu. Sowiecki dyktator dostrzegł w niej spory polityczny potencjał, który zamierzał wykorzystać w swojej przyszłej grze o Polskę. Ale ta polityczna metamorfoza Wasilewskiej zaowocowała również głębokim kryzysem w jej związku z Bogatką. Ten ostatni widział, jak Sowieci nią manipulują i był coraz bardziej wobec tego krytyczny. W końcu postanowił opuścić Lwów i wyjechać do Warszawy. Tyle tylko, że nigdy tam nie dotarł, bo siepacze z NKWD wykonali na nim wyrok śmierci. Śmierć ukochanego z rąk NKWD niczego jednak nie zmieniła w życiu Wasilewskiej. Nie rozpaczała po jego utracie. Dla niej samej liczyły się tylko komunistyczne idee i ich wcielanie w życie. Wasilewska rzuciła się wówczas w wir pracy politycznej. Szukała też ukojenia w ramionach kolejnych mężczyzn. Byli wśród nich kierowcy, działacze partyjni, NKWdziści, ale na trwałe z żadnym z nich się nie związała. Gdy w czerwcu 1941 roku III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, opuściła Lwów i wyjechała w głąb Związku Sowieckiego, będąc przez jakiś czas korespondentką wojenną, a potem organizatorką wojennej propagandy. To właśnie wtedy zetknęła się z Oleksandrem Korniejczukiem, młodym ukraińskim dramaturgiem wyzutym z jakichkolwiek zasad moralnych. Tak naprawdę podsunął go jej Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy i członek sowieckiego biura politycznego, który chciał wyjść naprzeciw jej potrzebom.
Wasilewska wspólnie z Korniejczukiem zaczęła redagować propagandowe pisemko dla sowieckich partyzantów, ale interesowała się również losem Polaków w Związku Sowieckim. W styczniu 1943 roku spotkała się ponownie ze Stalinem. Sowiecki dyktator zakomunikował jej, że dalsze stosunki z polskim rządem w Londynie są niemożliwe. Stalin wiedział już, że nadchodzi czas, aby rozegrać z aliantami decydującą bitwę o Polskę. I Wasilewska miała mu w tym zadaniu wydatnie pomóc. W lutym 1943 roku przystąpiła do organizowania Związku Patriotów Polskich, który nie uznał polskiego rządu w Londynie. Oficjalnie na politycznej scenie Związek Patriotów Polskich pojawił się dopiero w kwietniu 1943 roku, gdy Niemcy ujawnili zbrodnię w Katyniu i doszło do zerwania polsko-sowieckich stosunków. Potem był kolejny etap gry Stalina z udziałem Wasilewskiej. Na polecenie sowieckiego dyktatora Wasilewska zaangażowała się w tworzenie polskiej armii w Związku Sowieckim. W maju 1943 roku w obozie w Sielcach nad Oką zaczęto tworzyć pierwszą dywizję piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki, na czele której stanął pułkownik Zygmunt Berlik. Wasilewska miała spory udział w jej powstaniu. Dzięki niej z sowieckich łagrów wypuszczono wówczas setki Polaków, którzy zasilili szeregi kościuszkowskiej dywizji. Żołnierze, jeszcze niedawno byliście bezdomną gromadą. Dzisiaj jesteście wojskiem. W sierpniu 1943 roku weszła ona w skład I Korpusu Polskiego, a w marcu 1944 roku w skład I Armii Polskiej. To właśnie wtedy kariera polityczna Wandy Wasilewskiej nabrała prawdziwego rozmachu. Kierowany przez nią Związek Patriotów Polskich zaczął uzurpować sobie prawo do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Wasilewska nie tylko nadzorowała wówczas działalność Związku Patriotów Polskich, ale również Centralnego Biura Komunistów Polskich w Moskwie. Na początku 1944 roku Stalin już otwarcie zmierzał do stworzenia nowego polskiego rządu i wytyczenia granic powojennej Polski. Oczywiście według swoich zamierzeń. Temu zadaniu były poświęcone spotkania Stalina z Wasilewską w grudniu 1943 roku i w marcu 1944 roku. Ale tworzenie nowego polskiego rządu nabrało przyspieszenia dopiero latem 1944 roku, gdy sowiecka Armia Czerwona zbliżała się do linii Bugu, która miała być nową polsko-sowiecką granicą. W lipcu 1944 roku w Moskwie został utworzony Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Formalnie miało do tego dojść z inicjatywy Wasilewskiej i Osóbki Morawskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. Wasilewska odegrała dużą rolę w skompletowaniu PKWN i politycznej obróbce jego członków. Odczuł to najbardziej świeżo zwolniony z łagru Andrzej Witos, brat Wincentego Witosa, którego obiekcje polityczne Wasilewska rozwiała jednym pytaniem. A jaka w tej chwili jest pogoda w Komi? To pytanie sugerowało oczywiście możliwość powrotu Witosa do łagru. Sama Wasilewska została wiceprzewodniczącą PKWN. Na jego szefa ze względów czysto wizerunkowych powołano socjalistę Edwarda Osóbkę Morawskiego. Rola Wandy Wasilewskiej zakończyła się jednak w momencie przetransportowania członków PKWN z Moskwy do Chełma, co nastąpiło 27 lipca 1944 roku.
Wasilewska widziała, jak jej koledzy komuniści rwą się do władzy. Dla niej, ideowej komunistki, było to coś, co zniechęcało ją do dalszego działania. Nic dziwnego, że politycznie zaczęła schodzić na dalszy plan. Gdy 31 grudnia 1944 roku PKWN przekształcono w rząd tymczasowy, Wasilewskiej już w nim nie było. Wróciła do Związku Sowieckiego. Czuła się jego obywatelką, a poza tym był tam jej ukochany, z którym postanowiła związać się na stałe. Zresztą Oleksandr Kornijczuk wcale nie zamierzał opuszczać Związku Sowieckiego, w którym miał wszystkie luksusy, jakie oferowała mu sowiecka władza. Zamieszkali z Wasilewską w luksusowej willi na obrzeżach Kijowa i wiedli wygodne życie, ale byli elitą sowieckiego państwa. Wyjeżdżali za granicę, gdzie spotykali się z przedstawicielami tamtejszego świata polityki i kultury. W 1963 roku gościł ich nawet kubański przywódca Fidel Castro. Wielokrotnie też bywali w Polsce. Do Warszawy przybyła Wanda Wasilewska, znana powieściopisarka i zasłużona działaczka społeczna. Wasilewska wraz z ministrem Hilarym Mincem zwiedza trasę WZ. Pisali książki, dyskutowali i łowili ryby. Wasilewska z rewolucjonistki ponownie stała się mieszczańską inteligentką, ale jej związek z Kornijczukiem był toksyczny. Wasilewska widziała w nim wyłącznie swój ideał mężczyzny. Z kolei on sam nie kochał Wasilewskiej i notorycznie ją zdradzał. Tyle tylko, że to ona nad nim dominowała. Być może ich związek cementowała także obawa przed utratą posiadanych przywilejów. Tego jednak do końca nie wiemy. Wanda Wasilewska zmarła w 1964 roku. Pochowano ją na cmentarzu bajkowym w Kijowie. Przed śmiercią zdążyła jeszcze wyrazić swoje ostatnie życzenie, aby w tym samym grobie co ona nie został później pochowany Kornijczuk. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.